Platforma zmiennokątowa przeznaczona jest do kształtowania kąta ustawiania miednicy oraz krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa w formie ćwiczeń biernych w pozycji stojącej. Mogą z niej korzystać osoby bez ograniczeń wiekowych, zdrowe i sprawne fizycznie, jak też z deficytem sprawności fizycznej, który nie wyklucza samodzielnej, kontrolowanej pozycji stojącej. W urządzeniu wykorzystuje się zjawisko biofeedbacku dzięki zastosowaniu systemu monitorującego postawę ciała. W myśl zasady korekty posturalnej, gdzie za punkt stały u człowieka w pozycji spionizowanej należy przyjąć kończyny dolne, rolę ustawienia miednicy pełnią dwie grupy mięśni. Po pierwsze, zwiększające swym skurczem przodopochylenie miednicy, z jednej strony mięsień prosty uda, mięsień biodrowo-lędźwiowy, z drugiej mięsień czworoboczny lędźwi oraz prostownik grzbietu odcinka lędźwiowego. Po drugie, zmniejszające swym skurczem przodopochylenie miednicy, mięśnie pośladkowe wielkie wraz z towarzyszącymi jak półbłoniasty, półścięgnisty, głowa długa mięśnia dwugłowego, przywodziciel wielki, pośladkowy średni oraz grupa mięśni brzucha, zwłaszcza mięsień prosty. W celu przejrzystego ukazania zakresu oddziaływania przodu i tyłopochylenia postawy podparcia stóp dla tonusu mięśniowego osoby poddawanej ćwiczeniu wykorzystane zostały ustalenia Meyersa w zakresie przedniej i tylnej ściany anatomicznej. Wymuszanie tyłopochylenia miednicy jest polecane ludziom przebywającym dużo w pozycjach siedzących, stojących z ugiętymi kończynami dolnymi bądź ich asymetrycznym podparciem, gdyż powoduje to skracanie się traktu kulszowo-goleniowego oraz prostowników stawu skokowego górnego. Platforma zmiennokątowa – proces wymuszania tyłopochylenia obręczy biodrowej poprzez tyłopochylenie podstawy podparcia stóp pacjenta. Rozciągnięciu ulegają powięź podeszwowa, rozcięgno podeszwowe, ścięgno Achillesa, mięsień brzuchaty łydki, mięśnie kulszowo-goleniowe, więzadło krzyżowo-guzowe, powięź krzyżowo-lędźwiowa, mięsień prostownik grzbietu, czepiec ścięgnisty, rozcięgno nadczasze. Skracaniu ulegają krótkie i długie prostowniki palców, mięsień piszczelowy przedni, mięsień czworogłowy uda, mięsień prosty brzucha, mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy, powięź czaszki, rozcięgno nadczasze. W ustalaniu krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa pomagają peloty, którymi podpieramy wymagane punkty ciała ćwiczącego. Platforma zmiennokątowa – proces wymuszania przodopochylenia obręczy biodrowej poprzez przodopochylenie podstawy podparcia stóp pacjenta. Rozciągnięciu ulegają krótkie i długie prostowniki palców, mięsień piszczelowy przedni, mięsień czworogłowy uda, mięsień prosty brzucha, mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy, powięź czaszki. Skracaniu ulegają rozcięgno nadczasze, czepiec ścięgnisty, mięsień prostownik grzbietu, powięź krzyżowo-lędźwiowa, więzadło krzyżowo-guzowe, mięśnie kulszowo-goleniowe, mięsień brzuchaty łydki, ścięgno Achillesa, rozcięgno podeszwowe, powięź podeszwowa. Ćwiczenia, zabiegi z wykorzystaniem platformy zmiennokątowej są bezpieczne. Ćwiczenia, zabiegi są również skuteczne, czemu dowodzą testy gibkości kręgosłupa wykonywane przed ćwiczeniem i po nim oraz pomiar krzywizny przednio-tylnych kręgosłupa.